Jestem pani Yennefer. Wpadła do komnaty jak pocisk z katapulty. Uderzone drzwi, otwierając się, huknęły o ścianę. Stojący na drodze Zydel groził połamaniem nóg, ale Ciri przeskoczyła go zwinnie, wykonała pełen gracji półpiruet i pozorowane cięcie mieczem. Zaśmiała się radośnie z udanej sztuczki. Pomimo szybkiego biegu nie dyszała. Oddychała równo i spokojnie. Kontrolę oddechu miała już opanowaną do perfekcji. Jestem! Powtórzyła. Nareszcie, rozbieraj się i do bali. Pędziutko. Czarodziejka nie obejrzała się. Nie odwróciła od stołu, spoglądała na Ciri odbiciem w zwierciadle. Wolnymi ruchami czesała swe wilgotne, czarne loki, rozprostowujące się pod naciskiem grzebienia, po to tylko, by za chwilę znowu skręcić się w lśniące fale. Dziewczynka błyskawicznie rozpięła klamerki butów, zrzuciła je, wyswobodziła się z odzieży i z pluskiem wylądowała w bali. Chwyciwszy mydło, zaczęła energicznie szorować przed ramiona. Yennefer siedziała nieruchomo, patrząc w okno. Bawiła się grzebieniem. Ciri prychała, bulgotała i pluła, bo mydliny dostały się jej do ust. Potrząsnęła głową, zastanawiając się, czy istnieje zaklęcie umożliwiające mycie się bez wody, mydła i straty czasu. Czarodziejka odłożyła grzebień, ale nadal w zamyśleniu patrzyła w okno na chmary kruków i wron lecące na wschód wśród przeraźliwego krakania. Na stole, obok zwierciadła i imponującej baterii flakonów z kosmetykami, leżało kilka listów. Ciri wiedziała, że Yennefer czekała na te listy od dawna, że od ich otrzymania uzależniała termin opuszczenia świątyni. Wbrew temu, co powiedziała Jarry, dziewczynka nie miała pojęcia, dokąd i po co jadą, a w tych listach, chlupocąc dla niepoznaki lewą ręką, złożyła palce prawej w gest. Skoncentrowała się na formule, utkwiła wzrok w listach i wysłała impuls. Ani mi się waż. Powiedziała Yennefer, nie odwracając się. Myślałam, że któryś jest od Geralta. Gdyby tak było, dałabym ci go. Czarodziejka obróciła się na krześle, usiadła przodem do niej. Długo jeszcze tego mycia? Skończyłam. Wstań, proszę. Ciri usłuchała. Yennefer uśmiechnęła się lekko. Tak. Powiedziała. Dzieciństwo to ty już masz za sobą. Zaokrągliłaś się tam, gdzie należało. Opuść ręce. Twoje łokcie mnie nie interesują. No, bez pąsów, bez fałszywego wstydu. To twoje ciało. Najnaturalniejsza rzecz pod słońcem. To, że dojrzewasz, jest równie naturalne. Gdyby twoje losy potoczyły się inaczej, gdyby nie wojna, byłabyś już od dawna żoną jakiegoś księcia lub królewicza. Zdajesz sobie z tego sprawę, prawda? Rozmawiałyśmy o sprawach dotyczących płci dostatecznie często i na tyle precyzyjnie, byś wiedziała, że jesteś już kobietą. Fizjologicznie ma się rozumieć. Chyba nie zapomniałaś, o czym rozmawiałyśmy? Nie zapomniałam. W czasie wizyt u Jarre, mam nadzieję, też nie masz kłopotów z pamięcią? Ciri spuściła oczy, ale tylko na chwilę. Yennefer nie uśmiechnęła się. Wytrzyj się i chodź tu do mnie. Powiedziała chłodno. Nie chlap, proszę. Okręcona ręcznikiem Ciri przysiadła na zydelku przy kolanach czarodziejki. Yennefer czesała jej włosy, od czasu do czasu ścinając nożycami jakiś nieposłuszny kosmyk. Zła jesteś na mnie? Spytała dziewczynka z ociąganiem. Za to, że byłam w wieży? Nie. Ale Nenneke tego nie lubi, wiesz o tym. Ale ja nic... Ten Jarre w ogóle mnie nie obchodzi. Ciri zarumieniła się lekko. Ja tylko... Właśnie. Mruknęła czarodziejka. Ty tylko nie rób z siebie dziecka, bo już nim nie jesteś, przypominam. Ten chłopiec na twój widok ślini się i zaczyna jąkać. Nie widzisz tego? To nie moja wina. Co mam zrobić? Yennefer zaprzestała czesania, zmierzyła ją głębokim, fiołkowym spojrzeniem. Nie baw się nim, bo to podłe. Wcale się nim nie bawię, tylko z nim rozmawiam. Chciałabym wierzyć. Czarodziejka szczęknęła nożycami, obcinając kolejny kosmyk, za nic w świecie nie dający się ułożyć.
że podczas tych rozmów pamiętasz, o co cię prosiłam. Pamiętam. To inteligentny i bystry chłopak. Jedno, drugie, nieopatrzne słowo może go naprowadzić na właściwy trop. Na sprawy, o których wiedzieć nie powinien. O których nikt nie powinien wiedzieć. Nikt. Absolutnie nikt nie może się dowiedzieć, kim jesteś. Pamiętam. Powtórzyła Ciri. Nikomu nie pisnęłam słówka, możesz być pewna. Powiedz mi, czy to dlatego musimy tak nagle wyjechać? Boisz się, że ktoś mógł się dowiedzieć, że tu jestem, dlatego? Nie, z innych powodów. Czy dlatego, że może być wojna? Wszyscy mówią o nowej wojnie. Wszyscy o tym mówią, pani Yennefer. Owszem, Potwierdziła chłodno czarodziejka, szczękając nożycami nad uchem Ciri. to temat z grupy tak zwanych nieustających. Mówiło się o wojnach, mówi się o nich i będzie się mówić. I nie bez kozery. Wojny były i będą. Pochyl głowę. Jarre mówił, że wojny z Nilfgaardem nie będzie. Opowiadał o jakichś analogiach. Pokazywał mi mapę. Sama już nie wiem, co o tym sądzić. Nie wiem, co to są te analogie. To pewnie coś strasznie mądrego. Jarre czyta różne uczone księgi i wymądrza się, ale ja myślę... Ciekawi mnie, co myślisz, Ciri. W Cintrze. Wtedy pani Yennefer, moja babka, była dużo mądrzejsza niż Jarre. Król Aist też był mądry. Pływał po morzach, widział wszystko, nawet narwala i morskiego węża. Założę się, że i analogię niejedną widział. I co z tego? Nagle przyszli oni, Nilfgaardczycy. Ciri uniosła głowę. Głos uwiązł jej w krtani. Yennefer objęła ją, przytuliła mocno. Niestety. Powiedziała cicho. Niestety masz rację, brzydulko. Gdyby umiejętność korzystania z doświadczeń i wyciągania wniosków decydowały, dawno już zapomnielibyśmy, czym jest wojna. Ale tych, którzy do wojny dążą, nigdy nie powstrzymywały i nie powstrzymają doświadczenia ani analogie. A więc jednak to prawda. Będzie wojna. Czy to dlatego musimy wyjechać? Nie mówmy o tym. Nie martwmy się na zapas. Ciri pociągnęła nosem. Ja już widziałam wojnę. Szepnęła. Nie chcę jej już oglądać. Nigdy. Nie chcę znowu być sama. Nie chcę się bać. Nie chcę znowu stracić wszystkiego jak wtedy. Nie chcę stracić Geralta. I ciebie, pani Yennefer. Nie chcę cię stracić. Chcę być z tobą i z nim zawsze. Będziesz. Głos czarodziejki drgnął lekko. Ja będę z tobą, Ciri. Zawsze. Obiecuję ci. Ciri znowu pociągnęła nosem. Yennefer kaszlnęła cicho, odłożyła nożyce i grzebień, wstała, podeszła do okna. Kruki wciąż krakały, lecąc w kierunku gór. Gdy tu przyjechałam... Odezwała się nagle czarodziejka swym zwykłym, dźwięcznym, lekko drwiącym głosem. Gdy spotkałyśmy się po raz pierwszy, nie lubiłaś mnie. Ciri milczała, Nasze pierwsze spotkanie. pomyślała. Pamiętam.